Dziś testujemy dwa rowery elektryczne dla par. Jeden dla niego, drugi dla niej, ale jeśli szukasz sprzętu wyłącznie dla siebie, ten materiał okaże się jeszcze cenniejszy. Pomoże on wybrać maszynę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb, bo choć oba jednoślady są od tego samego producenta, to w rzeczywistości to zupełnie inne światy. Model Engine Pro 3.0 Boost to typowy fatbike, czyli stoi na bardzo szerokich oponach, dzięki czemu wybacza więcej w terenie i zapewnia znacznie wyższy komfort na nierównościach, także tych miejskich. Szerokie opony to jednocześnie absurdalnie gigantyczna przyczepność i super świetne hamowanie, lecz przez to i przez większą wagę ma on odrobinę mniejszy zasięg. Wyższa rama też nie jest tak wygodna jak w drugim modelu, ale trzeba przyznać, że sam wygląd Engine'a jest naprawdę muskularny, może nawet agresywny. Za to model L20 przy nim wydaje się wręcz filigranowy, lecz nie dajcie się zwieść samemu wyglądowi, bo ten skrywa jeszcze mocniejszy, ale jednocześnie podkreślam, wciąż legalny napęd. Nawet osoba mierząca 152 cm wzrostu może na niego wsiąść i komfortowo się nim poruszać. Największa różnica między nimi jest jednak ukryta głębiej, w samym układzie napędowym. Jeden ma silnik w piaście, drugi w środku ramy i uwierzcie mi, to zmienia naprawdę wiele. Od sposobu jazdy po podjazdach, przez dobór przerzutek, aż po to, jak długo wytrzyma wasz łańcuch. W tym materiale rozłożę obie konstrukcje na czynniki pierwsze, żebyście mogli podjąć świadomą decyzję. Testowaliśmy oba rowery na trasach, w parkach, na lokalnych uliczkach, w terenie i na wzniesieniach, aż do wyciśnięcia z baterii ostatniego procenta. Chcemy odpowiedzieć na jedno, ale kluczowe pytanie. Który z tych rowerów jest dla Ciebie, a które z nich są dla Was obojga? Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam! Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Przed nami cała seria testów praktycznych, ale nim do nich przejdziemy, rowery oczywiście trzeba złożyć. Chcę Was tu szybko uspokoić. Nawet jeśli nigdy tego nie robiliście, złożenie tych dwóch maszyn nie będzie dla amatora większym wyzwaniem. Instrukcja modelu Engine jest co prawda po angielsku, ale same obrazki wyjaśniają wszystko. Za to model L20 Pro dotarł z dwiema książeczkami. Jedna po angielsku, druga po polsku, więc jestem przekonany, że naprawdę każdy sobie poradzi. Mamy tu dzisiaj wiele do omówienia. W końcu to dwa zupełnie różne modele, więc nad samym procesem składania nie będę się specjalnie rozwodził. Gdybyście jednak po obejrzeniu tego materiału chcieli dowiedzieć się więcej, to w filmie poświęconym starszemu modelowi L23.0 Boost pokazuję proces składania bardziej szczegółowo. Linki zostawię w opisie, ale to zostawmy sobie na koniec. Przechodzimy więc do konkretów i zaczynamy od większego modelu, czyli od Engine Pro 3.0 Boost. To, jak widzicie, absolutny czołg tego zestawienia. Opony szerokie na 4 cale i rama odlana ze stopu magnezu. Dzięki temu, mimo tak masywnej budowy, całość waży, można powiedzieć, że zaledwie 35 kg. No dobrze, w porównaniu do zwykłych rowerów to wcale nie jest mało, ale jak na takiego potwora zdolnego wytrzymać gigantyczne obciążenia, wynik jest naprawdę niezły. A ta masa oznacza jednocześnie stabilność, której nie da Wam żaden inny lekki rower. Przekrok ma wysokość 68 cm, a geometria ramy przewidziana jest dla osób o wzroście od 165 do 190 cm. Udźwig deklarowane 150 kg. Jeśli więc jesteś osobą wyższą, cięższą albo planujesz wozić w sakwach zakupy na cały tydzień, patrzysz właśnie na swój przyszły rower. Obok niego staje L20 3.0 Pro. Ten model wygląda niczym baletnica przy zapaśniku. Opony węższe, 3-calowe i rama tak nisko poprowadzona, że wsiada się na niego jak na krzesło. Zaledwie 38 cm od ziemi. Producent deklaruje widełki wzrostu od 155 do 190 cm. Model ten wykonany jest z aluminium, czyli stopu znacznie cięższego niż magnes zastosowany w większym bracie. Choć w modelu Engine mamy więcej tego grubego, namacalnego mięsa, to L20 waży tylko 2 kg mniej, czyli niespełna 33 kg. I nie dajcie się zwieść tej zgrabnej sylwetce. Udźwig ma identycznie jak większy brat, czyli 150 kg.
to w żadnym wypadku nie jest rower damski. To maszyna dla każdego, kto po prostu ceni wygodę wsiadania. Obydwa testowane dziś egzemplarze przyjechały w matowej czerni. Wcześniej testowałem starszy model L20 Boost w wersji szampańskiej i choć to tylko subiektywne odczucie, ten kolor dużo bardziej mi odpowiadał. Czarny, no wiadomo, pasuje do wszystkiego, ale mat łatwo łapie odciski palców i natychmiast pokazuje drogowy pył. Wybór koloru to oczywiście kwestia gustu, więc nie skreślajcie tych maszyn tylko dlatego, że tu widzicie je w czerni. Zresztą L20 Pro też jest dostępny w szampańskim odcieniu, a model Engine w ciekawym błękicie północy. I przyznam szczerze, że ten drugi chyba sam bym wybrał. No okej, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samym wzroście, bo jest to przecież kluczowa sprawa przy zakupie dowolnego roweru. Musicie pamiętać, że wzrost z tabelki producenta to tylko taki punkt wyjścia, taka po prostu luźna sugestia. W rzeczywistości liczy się długość waszych nóg i to, czy z siodełka pewnie sięgacie ziemi. Spójrzcie tutaj na moją narzeczoną. Choć formalnie nie spełnia tego warunku, bo mierzy raptem 152 cm, to wsiada i zsiada bez najmniejszego problemu. Jasne, na postoju musi być na palcach, ale gdy już siedzi prawidłowo, pozycja w czasie jazdy jest w pełni komfortowa. Siodełko wylądowało u niej na absolutnym minimum, a warto dodać, że w tym modelu wyregulujecie je nie tylko w pionie, ale też o kilka centymetrów w poziomie, czyli przód, tył. Ja z kolei mierzę 178 cm i wysokość kierownicy mam i tak tutaj ustawioną na minimum. Za to siodełko w modelu Engine mam wyciągnięte zaledwie na 6 cm, a mógłbym na 22. Przynajmniej tam się kończy oficjalna numeracja na sztycy, bo samej rury jest jeszcze więcej. Śmiało można więc założyć, że te 190 cm podane przez producenta to wcale nie jest jakiś tam ostateczny limit. Spójrzmy teraz na ogumienie, bo tu widać, jak wielka przepaść dzieli te obydwie konstrukcje. W mniejszym L20 rekomendowane ciśnienie to od 1,7 do 3,1 bara. Lżejsza osoba może spokojnie celować w okolice tej dolnej wartości, ale jako że testowaliśmy ten model na zmianę, to dla bezpieczeństwa napompowałem 2,8 bara. Z kolei szersze opony masywnego Engine producent zaleca pompować do zaledwie 1,4 bara, co robi z nich wielkie, ultra komfortowe poduszki powietrzne o absolutnie gigantycznej przyczepności. I tutaj słuchajcie, ważna uwaga, której nie wyczytacie ze specyfikacji. Różnica wynika nie tylko z szerokości opony, ale też z jej profilu, czyli odległości od rantu obręczy do czubka bieżnika. W L20 ten profil ma 7 cm, w Engine to już 8,5 cm. Te dodatkowe 1,5 cm to znacznie większa komora powietrzna, która fizycznie pracuje dla Was na każdej dziurze. Dlatego właśnie w Engine wystarczy tak niskie ciśnienie, ale technika to nie wszystko. 3-calowe opony w L20 to też kawał gumy, dający nieporównywalnie większy komfort niż w zwykłym mieszczuchu na 28-calowych kołach. Jednak fenomen fatbike'ów nie bierze się znikąd. W moim odczuciu te 4-calowe lacze wyglądają trochę, muszę przyznać, ale moim zdaniem głupio. Nie będę tego ukrywał, ale to po prostu moja subiektywna opinia. Przynajmniej taka była na początku, bo wystarczy chwilę na nim pojeździć, żeby zrozumieć, że komfort i frajda z jazdy są tak duże, że wygląd po czasie po prostu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ktoś pewnie może być zniesmaczony. No ale cóż, uczciwie muszę jednak zauważyć, że bieżnik na obu oponach jest dość płytki. W zupełności wystarcza do odprowadzania wody z mokrego asfaltu, ale to wciąż ogumienie przeznaczone na drogi utwardzone i kostki brukowe. W głębokim błocie bieżnik momentalnie się zapcha, więc bez offroadowych szaleństw. Obie opony skrywają za to coś, czego boi się każdy rowerzysta. Marka Chaoyang wyposażyła je w 3 mm kevlarową wkładkę antyprzebiciową, tak zwaną Hiposkin, po polsku skóra hipopotama. Tłuczone szkło czy ostry kamień? No cóż, z taką powłoką macie realnie mniejsze szanse na kapcia. Na pewno cieszy Was fakt, że opony świetnie amortyzują mniejsze nierówności, ale tak naprawdę to dopiero właściwe zawieszenie decyduje o komforcie w mieście i w lekkim terenie. I tu oba modele mocno różnią się od siebie. Skok przedniego widelca w L20 wynosi jakieś 6 cm, a tylny amortyzator? No cóż, powiem tyle. Jest i działa, ale na nagraniach widać, że ledwo drgnie. Masywniejszy braciszek ma też masywniejszy widelec. Skok wynosi tu aż 9 cm i rzeczywiście w terenie totalnie deklasuje mniejszy rower, a na przebitkach aż miło patrzy się na jego pracę. Ale schodząc na ziemię, to sami przyznajcie,
komu w ogóle potrzeba aż tak dużego skoku i to w rowerze miejskim? Zobaczcie, że ten krótszy widelec z L20, nawet śmigając po trawie z moją wagą, radzi sobie całkiem wyśmienicie. Pięknie wybiera nierówności i ogromnie podnosi komfort podczas jazdy po bezdrożach. I jasne, przy moich 83 kg widać, że momentami dobija do końca, ale to już sytuacje typowo offroadowe. No ale to ze mną na pokładzie. Za to na tym nagraniu zobaczcie, że kobieta ważąca ponad 20 kg mniej ode mnie podczas jazdy po trawie w parku wykorzystuje zaledwie od 30 do 60% skoku. Przód to jednak tylko połowa historii. Skoro amortyzacja tyłu w L20 ledwo istnieje, tak w modelu Engine ta kwestia wygląda o wiele lepiej. Zastosowany z tyłu amortyzator w tym modelu jest znacznie większy i grubszy. Tu muszę przyznać, że strasznie trudno było mi nagrać z bliska jego pracę podczas samej jazdy. Choć bardzo się starałem, to przy pedałowaniu ledwo widać jego ruch. Ale wystarczy, że poskaczę na siodełko i od razu widać, że ten element nie jest już tutaj tylko dla picu. Jest on też dość sztywno zestrojony, więc nawet cięższa osoba nie powinna czuć się tutaj zawiedziona. No a co z siodełkiem? Te jest bardzo szerokie i super miękkie, ale przyznam, że pierwszy dzień na nim nie należał do super komfortowych. To jednak absolutnie normalne, jeśli nie jeździło się rok i nagle jednego dnia spędziło się na nim 5 godzin. Po kilku takich wypadach jest już ok i wcale bym go nie wymieniał. Gripy są również przyjemne, miękkie i wygodne. Wyrwijmy się jednak na moment z tych technicznych detali. Są one oczywiście bardzo ważne, ale rower, przynajmniej dla wielu z nas, nie jest tylko i wyłącznie prostym środkiem transportu z punktu A do B. Nie jeden przyzna, że dzień wolny od pracy spędzony na 2 kółkach to kwintesencja życia. Kisimy się w tych domach przed telewizorami i komputerami, a gdy pogoda dopisuje, to taki relaks na rowerze to naprawdę cudowna sprawa. Nic tak nie poprawia samopoczucia jak słońce na skórze i odrobina ruchu. Jeżdżąc we dwoje spędza się aktywnie czas i buduje nowe wspomnienia. Odwiedza się zakątki miasta, w których nie było się wcześniej, ale nawet jeśli jesteś singlem lub singielką, taki niedzielny wyjazd do parku może miło zaskoczyć i sprawić, że pozna się nowych, ciekawych ludzi. Ale zanim wrócimy na ziemię i przyjrzymy się napędom obydwu modeli, napiszcie w komentarzu, który z tych dwóch rowerów bardziej do Was przemawia. Masywny, wygodny czołg, czy może zwinny, niski mieszczuch? Obowiązkowo dajcie teraz znać, bo do końca filmu możecie jeszcze zmienić zdanie. Już napisane? W takim razie czas teraz przyjrzeć się sercom obu jednośladów, czyli napędowi. Każda z maszyn skrywa zupełnie inne rozwiązanie techniczne. Z jednej strony mamy potężny silnik schowany w piaście koła, z drugiej zaawansowaną jednostkę centralną współpracującą z przerzutkami i w związku z tym nasuwa się pytanie, które rozwiązanie jest lepsze? No, to zależy od tego, gdzie i jak będziecie jeździć. Ale zanim przejdziemy do podjazdów i newtonometrów, zacznijmy od prostego eksperymentu, który możecie powtórzyć w każdym sklepie rowerowym. Unoszę tylne koło modelu Engine, tego z silnikiem w piaście i kręcę. Koło wiruje swobodnie, jak w zwykłym rowerze. Dlaczego to takie ważne? Otóż niektórzy z Was pamiętają mój test potężnego Anioki. Tam zastosowano silniki typu Direct Drive. Wirnik połączony z kołem na sztywno, bez żadnej przekładni. Efekt? Ciągły opór magnetyczny. Tamten jednoślad hamował sam siebie, nawet z wyłączonym zasilaniem. Dlatego tak ciężko się pedałowało bez wspomagania. Tutaj jest zupełnie inaczej. W piaście siedzi przekładnia planetarna ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym. Silnik napędza koło. Owszem, ale koło nigdy nie napędza silnika. Rower po prostu płynie i to jest bardzo ważne. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliście roweru elektrycznego, pewnie obawiacie się, że jazda po wyłączeniu wspomagania będzie okropnie ciężka. I jasne, szersze opony i większa waga wymagają odrobiny więcej pedałowania, ale dzięki temu sprzęgiełku silnik w żaden sposób nigdy nie utrudnia Wam jazdy, nawet wtedy, gdy rower jest całkowicie wyłączony. Wspominam o tym z prostej przyczyny, bowiem tańsze czy starsze konstrukcje rowerów elektrycznych nie miały wcale tej przekładni. Tam niestety koło ciągle hamowało, co znacznie utrudniało jakiekolwiek pedałowanie, ale tutaj po prostu toczycie się jak na zwykłym rowerze. A teraz najważniejsza różnica między tą dwójką, o której pewnie nie usłyszycie w innych materiałach na YouTube. Każdy silnik elektryczny ma swoje ulubione, wąskie okno obrotu, w którym pracuje najwydajniej.
Problem silnika w Piaście polega na tym, że jest sprzęgnięty bezpośrednio z kołem. Na stromym podjeździe jedziemy wolno, więc silnik też obraca się bardzo wolno, daleko poza swoim optymalnym zakresem. Pobiera wtedy ogromny prąd, ale zamiast w ruch, spora część tej energii zamienia się w ciepło, a Piasta to mała, zamknięta metalowa puszka schowana w środku koła. To ciepło po prostu nie ma dokąd uciec. Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie pod górę samochodem na 5. biegu, mając na obrotomierzu zaledwie 1000 obrotów. Wciśnięcie pedału gazu do oporu tylko zalewa komory spalania paliwem. Silnik się dławi, wibruje, ale wiele się nie dzieje. Podobnie się dzieje z elektryczną jednostką napędową w Piaście, która nie ma, jak tutaj, dodatkowych biegów. Ma tylko jeden. Paradoksalnie dla silnika w Piaście gorsze jest powolne, męczące wpełzanie na stromą górę niż dynamiczny podjazd na wciśniętym przycisku Boost. Wyższa prędkość to wyższe obroty silnika, które są bliższe optymalnej krzywej i większy nawiew chłodzący na Piastę. Dławienie go niską prędkością na stromych, długich podjazdach to wróg numer 1 tego typu silnika. I tu wkracza rozwiązanie z modelu L20 3.0 Pro, który ma silnik umieszczony w osi korby. Ten silnik nie napędza bezpośrednio koła, on napędza łańcuch, a to znaczy, że korzysta z przerzutek razem z tobą. Zrzucasz na lżejsze przełożenie pod górę? Super! Silnik też dostaje niższy bieg i dalej kręci się w swoim wydajnym zakresie. To oznacza większą efektywność energetyczną i mniej generowanego ciepła, a nawet to ciepło, które tam powstaje w takiej konstrukcji, szybko rozchodzi się po dużym kawałku aluminiowej ramy, która działa jak ogromna chłodnica silnika. Dlatego na długich, ciągnących się całymi kilometrami wzniesieniach silnik centralny ma tutaj realną przewagę, zwłaszcza przy tych wolniejszych podjazdach. Jednakże ma to też swoją poważną wadę, którą oczywiście poruszymy w tym materiale, ale to, co musicie teraz wiedzieć, to to, że dwa rozwiązania konstrukcyjne są po prostu inne i inaczej się z nich powinno korzystać. Silnik w Piaście na górki też jest ok, ale tylko pod warunkiem, że jedziesz z jakąś sensowną prędkością. Jeśli będziesz się wlec jak żółw pod górę, to zużyjesz gigantyczną ilość energii z baterii. Co gorsza, jeśli wzniesienie będzie strome i bardzo długie, to i temperatura tej, nazwijmy to puszki, niebezpiecznie wzrośnie, co może skrócić żywot sprzętu. Dlatego zrozumienie tych różnic jest tak istotne. Jeśli będziesz lecieć pod tę samą górę z prędkością 15 km na godzinę, nawet na booście, to realnie będzie to dużo bardziej efektywne energetycznie dla silnika, baterii i temperatur. Zaskakujące, prawda? Dlatego jeśli doceniasz przemycanie takich faktów technicznych i ich proste wyjaśnienie w moich materiałach, to bardzo proszę o pozostawienie kciuka w górę pod tym filmem już teraz. Moje materiały są dłuższe niż większość innych właśnie dlatego, że dbam o to, aby wiedza moich widzów z każdym filmem była poszerzana, bo wszyscy tu jesteśmy po to, aby nauczyć się czegoś nowego. No ale w rozmowie o podjazdach nie może zabraknąć wątku poświęconemu momentowi obrotowemu. Engine dysponuje 90 Nm. Jest to potężna wartość, ale żeby było ciekawiej, model L20 generuje gigantyczne 100 Nm z silnika centralnego. I tu od razu nasuwa się pytanie, które zadaje sobie każdy, kto choć trochę orientuje się w temacie. Skoro oba rowery mają na ramię naklejkę z napisem 250 W i są w pełni legalne wedle prawa Unii Europejskiej, to jakim cudem generują tak wysoki moment obrotowy? Przeciętna 125 generuje tylko 10 do 12 Nm, a my tu mówimy przecież o rowerze elektrycznym. Przecież to fizycznie niemożliwe. Gdzie jest więc haczyk? Odpowiedź znajduje się w jednym słowie – ciągła. 250 W to moc, którą silnik może oddawać w sposób nieprzerwany, bez przegrzewania się i bez ryzyka spalenia uzwojeń. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prawo wcale nie nakazuje, aby była to jego moc maksymalna. To powszechny mit, który bierze się stąd, że mało kto czyta normę EN 15194 do końca, a ta mówi jasno, 250 W to maksymalna moc znamionowa ciągła silnika i to totalnie zmienia postać rzeczy, prawda? Spójrzcie na to nagranie, które wykonałem na modelu L20. Podjeżdżam tu pod dość długi podjazd na 7., najcięższej przerzutce z ustawionym wsparciem pedałowania na najwyższy, 5. poziom. Ekran tego modelu podaje aktualne wsparcie wyrażone w watach. Widzimy, że ten 250-watowy silnik tak naprawdę pompuje w korbę momentami 730 W.
Oczywiście wszystko zależy od tego, jak mocno naciskam na pedały. Specjalnie nie naciskałem super mocno, aby nie rozpędzić się powyżej 25 km na godzinę, bowiem wtedy odcinane jest wsparcie, ale mogę Wam zdradzić, że ten model maksymalnie wspomaga pedałującego mocą przekraczającą 800 watów. Szok, prawda? I to w Polsce, jak i wszędzie w Europie w 100% legalny szok. To właśnie dlatego te 100 Nm jest osiągalne. Na 250 W byłoby to ściemą, ale na ponad 800 już ściemą wcale nie jest. Pamiętajcie jednak, że ta moc dostępna jest przez krótkie chwile, na przykład gdy ruszacie spod świateł albo, tak jak tutaj, atakujecie stromy podjazd. Taką moc utrzymacie tylko przez kilkadziesiąt sekund, zanim sterownik ją odetnie dla bezpieczeństwa. No i zgodnie z przepisami moc jest całkowicie odcinana po przekroczeniu 25 km na godzinę. Tylko co wtedy? Czy silnik całkowicie nas ogranicza i powyżej tej prędkości wcale nie pojedziemy? Otóż, no nie. Blokada na 25 km na godzinę byłaby totalnym absurdem. To tylko moment, od którego zdani jesteśmy wyłącznie na siłę własnych mięśni. I jeśli ktoś ma petardę w nogach, to prawo wcale nie zabrania mu się spocić. Na tym nagraniu widzicie, że zabrałem się mocniej za pedałowanie i momentalnie przebijam barierę 25 km na godzinę, jadąc trochę ponad 30 na płaskim. A z górki? No, z górki bez problemu się rozpędzimy do znacznie wyższych prędkości. Na L20 Pro udało mi się dobić tuż pod 50 km na godzinę, ale powyżej to już po prostu brakuje jakiejś cięższej przerzutki. Warto też zaznaczyć, że obie maszyny dawkują moc przez świetne, precyzyjne czujniki momentu obrotowego umieszczonego w korbie. Naciskasz lekko, jadą subtelnie, depniesz na pedał mocniej, wyrywają do przodu. Możliwe, że kiedyś się z tym spotkaliście, ale tanie czy starsze rowery elektryczne często działają po prostu zero-jedynkowo. Zaczynasz pedałować, a rower nagle wyrywa z kopyta, jakby ktoś wcisnął gaz do dechy. Jest to mega upierdliwe i w ruchu miejskim tak naprawdę nie ma żadnego sensu. Tutaj ten problem totalnie nie istnieje. Oczywiście, aby te jednoślady były w pełni legalne, nie mogą mieć też żadnej manetki gazu. Jedynym dopuszczalnym sposobem na wprowadzenie ich w ruch jest obrót korbą pedałów, aczkolwiek to samo prawo zezwala na jeden wyjątek, tak zwany tryb pieszy. Przytrzymujemy przycisk minusa na kierownicy i zwolna, tak naprawdę bardzo delikatnie, rower sam nabiera prędkości do około 5 km na godzinę. Można tak iść i komfortowo rozmawiać obok osoby idącej pieszo, ale ten tryb przydaje się też w innych momentach, na przykład gdy chcemy podprowadzić ciężki, załadowany z zakupami rower pod górkę, albo gdy wypychamy go z piwnicy czy wyciągamy na schody. A teraz temat, który dla wielu osób kupujących pierwszy rower elektryczny jest totalnie abstrakcyjny. Przecież to e-bike, prawda? Silnik sam jedzie, więc po co nam jakieś tam przerzutki? Wielu uważa, że te są tylko tutaj dla ozdoby. Okazuje się jednak, że jest to jeden z najważniejszych elementów całego układu napędowego i jego obsługa w rowerze elektrycznym różni się od zwykłego roweru bardziej niż mogłoby się wydawać. Wcześniej poprosiłem Was o napisanie w komentarzu, który z tych dwóch przemawia do Was bardziej, który byście wybrali dla siebie, prawda? To powiem Wam, że ten segment filmu może totalnie Wam przestawić światopogląd. Otóż, jak wiecie, silnik centralny w L20 przekazuje całą swoją moc przez łańcuch i zębatki. A jaką przerzutkę zamontowało tu Engway? Shimano Tourney. Najtańszy, najbardziej podstawowy model w całej ich gamie. I tu tkwi problem inżynieryjny. Tourney to mechanizm zaprojektowany do rowerów miejskich, napędzanych wyłącznie siłą ludzkich nóg. Jest on przystosowany do przyjmowania obciążeń z pracy mięśni typowego rowerzysty, czyli rzędu 20, może 30 Nm, a silnik tego modelu jest w stanie rąbnąć w niego momentem 100 Nm. No i dodajcie do tego jeszcze to, co z nóg, czyli te dodatkowe 20-30. Wychodzi na to, że ta przerzutka musi przyjąć 4 do 5 razy większą siłę niż została do tego zaprojektowana. Coś takiego to przecież gotowy przepis na katastrofę. Pewnie kiedyś udało się Wam zmienić przerzutkę pod pełnym obciążeniem, stojąc na pedałach na podjeździe. Można tak zrobić raz czy dwa, dopóki się nie nauczymy, ale wiadomym jest to, że to nic dobrego ani dla łańcucha, ani dla zębatek. Jeśli ktoś będzie zmieniał tu przerzutki na podjazdach, korzystając z mocnego wsparcia silnika elektrycznego, to trzask szarpanego łańcucha i zgrzytanie zębatek będzie słychać na kilometr, a ból sprzętu gwarantowany. Jeśli to Twój pierwszy e-bike z silnikiem centralnym, to te następne 40 sekund uratują Twój napęd i setki złotych w serwisie.
Zasada numer 1. Bieg redukujemy przed podjazdem, nie w jego trakcie. Widzisz górkę przed sobą? Zrzuć przerzutkę zawczasu, póki łańcuch jest tylko lekko obciążony. A co jeśli podjazd cię zaskoczy i jedziesz już pod górę na za ciężkim biegu? Wtedy wchodzi w życie plan B. Przez kilka sekund pedałuj mocniej, nabierz odrobinę pędu, a potem, korzystając z tego rozpędu, niemal całkowicie odpuść nacisk na pedały. Kręć dalej, ale leciutko, tylko tyle, żeby mechanizm mógł wykonać ruch i właśnie wtedy zmień bieg. Łańcuch przeskoczy gładko, bez trzasku, bez dramatu. Kilka prób i na pewno wejdzie ci to w krew. Widzicie? Ten problem dotyka modelu L20 i choć Engine Pro 3.0 Boost ma dokładnie ten sam osprzęt Shimano, to tego problemu w nim w ogóle nie ma. Silnik jest w piaście, więc napędza on bezpośrednio koło tylne, całkowicie omijając łańcuch. Rower wystrzeli bez względu na wrzucony bieg, a napęd wybaczy niemal każdy błąd. W modelu L20 jest odwrotnie. Wasza siła oraz siła silnika sumują się na tym samym łańcuchu, więc jeśli masz ciężką nogę i szarżujesz na wzniesieniach, fabryczny napęd zmieni się w okamgnieniu. Kto i dlaczego powinien wybrać który model, precyzyjnie podsumuję na końcu filmu. Jeśli jednak już wiesz, że L20 jest twoim faworytem i planujesz jeździć ostro, to w opisie i w przypiętym komentarzu podlinkowałem wzmocnione łańcuchy i trwalsze alternatywy, które warto założyć przy pierwszym serwisie. Lecz nim przejdziemy do kolejnych testów, chcę Wam wyjaśnić, dlaczego w ogóle tak bardzo rozwodzę się nad tymi technicznymi detalami. Otóż zależy mi na tym, żebyście za rok, 2 czy nawet 5 lat nadal czuli się ze swoim sprzętem świetnie. Rower elektryczny to nie jest jednorazowy zakup, to coś, co ma Wam dać frajdę przez wiele kolejnych lat, a jeszcze lepiej, gdy możecie ją dzielić z kimś bliskim. Ja sam jako dzieciak robiłem dziesiątki, jeśli nawet nie setki kilometrów tygodniowo. Dziś, mimo wieku, kondycję mam raczej niczego sobie, ale zdradzę Wam, że kilka lat temu wynajęliśmy rowery w górach i moja narzeczona przejechała 500 metrów, po czym dalej się po prostu nie dało. Rower był za ciężki, podjazdy za strome, a różnica w kondycji sprawiła, że zamiast wspólnej przygody było tylko rozczarowanie, oddanie wynajętych rowerów i tyle z zabawy. Wspominam o tej historii, bo wiem jak to bywa. Fakt, że jesteście na innym poziomie kondycji wcale nie musi przekreślać faktu, że nie możecie spędzać czasu razem na rowerze. Model L20 z tym swoim potężnym momentem obrotowym, niskim przekrokiem i mega prostą obsługą sprawił, że razem mogliśmy przejeżdżać ponad 30 km dziennie. Na luzie i bez stresu. I nawet większe wzniesienia zamiast być przykrym doświadczeniem, dawały nam obojgu radość. Największą zaletą roweru elektrycznego jest właśnie to, że wyrównuje on różnice kondycji. Nikt nie zostaje z tyłu. Nikt na nikogo nie czeka, nikt nie wraca do domu rozczarowany. I właśnie po to są te wszystkie newtonometry, przerzutki i waty, żebyście mogli po prostu jeździć razem. Ale zanim wybierzecie się na długie, wspólne podróże, musicie zmierzyć się z najważniejszą liczbą każdego elektryka – zasięg baterii, bo na papierze wszystko wygląda pięknie, ale w prawdziwym życiu liczy się tylko jedno. Czy dojedziesz do domu, czy będziesz pchać rower pod górkę. Najpierw rzućmy okiem na te dwa 48V akumulatory. Moglibyście przypuszczać, że pochodzą one od tego samego producenta, ale nie. Model Engine został wyposażony w baterię wyprodukowaną przez LG. Z kolei w ramie L20 siedzą ogniwa produkcji Samsunga. W teorii różnica niby niewielka, zwłaszcza, że obydwie mają nominalną pojemność na poziomie 720 Wh. No, z drobną różnicą, że LG dopuszcza trochę większy margines błędu. Samsung zapewnia, że nawet słabszy egzemplarz ma minimum 705 Wh. LG dopuszcza sztuki mające nawet 686 Wh. Jeśli czujecie się tu zdezorientowani, to szybko wyjaśnię, że pojemność baterii to nie to, co pojemność butelki wody. Tu zależy od chemii i reakcji metali, więc każda bateria zawsze będzie się trochę różnić w pojemności. To samo z waszymi smartfonami. Tobie może się trafić sztuka mająca 5% mniej pojemności według uśrednionej specyfikacji. Twój kolega z tym samym telefonem, kupionym nawet w tym samym sklepie, może mieć realnie pojemność o 5% wyższą. Po prostu zależy jak się trafi. W tak wielkich bateriach te kilka watogodzin w jedną i drugą to totalny standard. Jeśli o tym nie wiedzieliście, to dajcie znać w komentarzach. W każdym razie różnice baterii nie polegają tylko na gwarantowanej, minimalnej pojemności. Obydwie mają inny system BMS pilnujący napięć i temperatur, który realnie zmienia sposób, w jaki rower może dostarczyć moc do silnika. Dlatego czas teraz podsumować, ile te maszyny potrafią w ogóle przejechać. Zacznijmy od modelu Engine. Chwila prawdy, został 1% baterii. Wrzucam na piąteczkę.
przebiegu jest 83 km zrobione. Jadę sobie na 5. biegu. Górka jest dosyć stroma, nie wiem ile procent, z 20 może. Między 15 a 20. Tego nie widać oczywiście tak za bardzo na kamerze. No ale cały czas mocy jest. 1% pomimo, że został. No jest ciężej. Dodajmy boostu. No boost już osłabł, powiedziałbym. Ale jeszcze przed chwilą jak podjeżdżałem miałem 3%, bo robię tutaj kółeczka. To definitywnie mocno pomagał. No widzę, że chyba będę musiał zmienić na 3. przerzutkę, jest dużo łatwiej. Trzymam cały czas boost. No i mamy 0%, ale wciąż pomaga. Czuję i słyszę nawet. Tak więc dobrze, blisko domu. Wciąż jest wspomaganie. Elegancko. Na stronie producenta możemy doczytać, że w zależności od trybu wspomagania, z którego korzystamy, rower przejedzie od 80 do 130 km, no ale niżej widzimy, że pomiary zostały wykonane z obciążeniem 75 kg. Ja wraz z plecakiem, wodą dla obu i sprzętem do nagrywania mam jakieś 12 kg więcej. No i chociaż na płaskim terenie przez większość czasu korzystałem z poziomu 1, to przy rozpędzaniu się naprawdę nie oszczędzałem sobie przycisku Boost. Na podjazdach też ustawiałem sobie 3. czy nawet 5. poziom wspomagania, aby po prostu zakosztować tej mocy. No i nie ignorujmy faktu, że na potrzeby wszystkich innych testów miałem też wiele totalnie głupich, nikomu niepotrzebnych podjazdów pod stromę, nieutwardzone wzniesienia, tylko po to, aby się pobawić i poszaleć. Przejechałem też kilka kilometrów po takich nieutwardzonych terenach i to nie na wydeptanych ścieżkach, a jak ostatni łoś, brodziłem w głębokiej trawie, która pożera energię z baterii 10 razy bardziej niż śmiganie równym asfaltem. Więc tak, krótko mówiąc, z wyniku 84 km jestem jak najbardziej zadowolony. Gdybym nie jeździł jak ostatni kokos, przyspieszając bez potrzeby i marnując energię tylko po to, by znowu się rozpędzić i hamować, to nawet z moją wagą i dodatkowym obciążeniem zrobiłbym może nawet kilkanaście kilometrów więcej. A co z modelem L20? Ten jest lżejszy i ma cieńsze opony pompowane wyższym ciśnieniem, co z automatu zwiększa zasięg. Więc ile się udało z niego wycisnąć? Już zerknijcie na to nagranie z akcji. Teraz robimy test końcówki baterii modelu L20. Ta sama górka. Tutaj jest już 6% pokazuje, ale wrzucam na 5. Oczywiście nie ma boost, ale no i jest cholernie ciężko. Przerzućmy, rozpędźmy się, przerzućmy. Wspomaganie. Słyszę, że jeszcze delikatnie jest, ale jest niewielkie. W tym momencie 6% powiedziałbym, że to jest koniec baterii, gdzie model Engine, jak przed chwilą widzieliście, jeszcze ciągnął, mając nawet 0%. Tak więc to już można powiedzieć, o teraz chyba całkowicie się odłączyło. No chyba zaraz stanę, mimo że na pierwszym biegu no jest końcówka. Mając 6% baterii, można powiedzieć, to już jej wcale nie ma, chyba że może silnik się przegrzał, ale wątpię. Nie, chyba. Ojeju. Zaraz mi tchu zabraknie. Nie no, sam jeszcze jakoś podjadę po taką górę. Szkoda, że nie ma niższej przerzutki. Ale baterii też na pewno nie ma. 5%. Znowu muszę stanąć. Tak więc 5% to jest koniec. Ale i tak, słuchajcie, jest ile? 112 km. Z czego ja zrobiłem jakieś 30. Reszty moje narzeczone. Tak więc oficjalnie stwierdzam, że to jest koniec baterii. No ale właśnie, ponad 80% tego przebiegu przejechała moja narzeczona, lżejsza ode mnie o ponad 20 kg. Mimo że przez większość czasu korzystała ona z 3. poziomu wsparcia, i tak L20 wyszedł na tym dystansie chyba zwycięsko. Tylko pewnie Was zastanawia, o cholerę chodzi z tym poziomem baterii. Dlaczego ta od LG dalej dostarczała soczku do silnika, nawet gdy jej poziom spadł już praktycznie do zera, a Samsung idzie na przysłowiowe L4 nawet wtedy, gdy zostaje w nim 6%. Ba, powiem więcej. Model L20 z baterią Samsunga z lekka obniża poziom wsparcia już wtedy, gdy bateria jest poniżej 20%. Bardzo delikatnie, ale jednak. Powód jest taki, że LG i Samsung mają zupełnie inną filozofię ochrony ogniw.
System zarządzania baterią Samsunga robi wszystko, żeby w jak najmniejszym stopniu degradować ogniwa i ogólnie rzecz biorąc, tak samo jak w baterii w telefonie, tak i tych nie powinniśmy rozładowywać poniżej 20–30%. Po prostu wtedy bateria się już szybciej niszczy i starzeje. Dlatego BMS, czyli zarządzanie baterią Samsunga, kompletnie nie interesuje fakt, czy goni nas stado wściekłych psów. Po prostu schodzenie poniżej tej wartości naładowania nie jest mile widziane, więc Samsung zwolna obniża ilość dostarczanej energii do silnika i rezerwuje te ostatnie 5–6% dla jej zdrowia. LG w większym modelu podchodzi do tego zupełnie inaczej. Daje moc do samego końca, nawet kosztem zdrowia ogniw. Który charakter jest lepszy? No cóż, z czysto technologicznego punktu widzenia to Samsung ma tu w 100% rację, ale jeśli akurat jesteście w potrzebie, to taka konserwatywna polityka może odrobinę frustrować. A wy, którą baterię byście woleli? Napiszcie w komentarzu. Do wyjęcia obu baterii niezbędnie jest kluczyk, ale zwróćcie uwagę na same porty. W L20 ten znajduje się nisko, za przednim kołem, a ta gumowa zaślepka jest taka bardzo umowna. Jeśli nie upewnimy się, że siedzi ona właściwie, to w deszczu może tam nalecieć wody i błota. W Engine problemu być nie powinno. Port ładowania jest wysoko osadzony, a i sama zaślepka jest już zdecydowanie solidniejsza. Delikatne różnice zauważyłem też podczas ładowania. Ładując baterię LG od zera, pobór z gniazdka zaczął się od około 370 W. Po 45 minutach wzrósł do 403, po godzinie do 423 W, a w finałowej fazie ładowania moc była już mocno redukowana. To standardowe zabezpieczenie ogniw przed przeładowaniem. Cały proces trwał dokładnie 2 godziny i 10 minut. Z gniazdka ładowarka pociągnęła w sumie 760 Wh i to się jak najbardziej zgadza, bo do nominalnych 720 Wh w baterii trzeba dodać straty samej ładowarki generowane w postaci ciepła przy tak szybkim trybie ładowania. L20 ładowała od pozostałych 5%. Do 100% zajęło 2 godziny i 12 minut. Z gniazdka ładowarka pociągnęła równe 710 Wh. Proces trwał odrobinę dłużej niż u większego brata, nawet pomimo pozostałych 5%, ponieważ Samsung dużo wcześniej i drastycznie ścina moc w ostatnim fazie niż elektronika w LG. To wynika znowu z ochrony ogniw i przedłużenia ich życia. Jak już wspominałem, takie baterie najlepiej ładować od tych 20–30 do około 80%, tak samo jak w smartfonach. Nawet jeśli wydaje Ci się, że opcja składania roweru nie jest Ci do niczego potrzebna, to radzę zastanowić się raz jeszcze. Może w tym momencie nie planujesz podróżować autem z rowerem, czy nimi dwoma, ale gdy już spodoba Ci się jazda, to może jednak najdzie Cię ochota, żeby wrzucić jednoślady do bagażnika i pojechać z nimi w góry czy nad morze, bo w sumie czemu nie? Dzięki składanej ramie zmieścicie rowery nawet do niewielkiego, kompaktowego auta ze składanymi fotelami, ale podkreślam, że raczej tylko takiego 3- lub 5-drzwiowego. Do sedana może się nie udać. Nie ma co się bać też o to, że rowery złożą się same z siebie podczas jazdy. W obydwu modelach najpierw trzeba odblokować mechanizm suwakiem. Tak samo jest przy ramie, jak i przy kierownicy. Ta składa się do boku pod kątem, więc i koło przednie pozostaje prosto. Jedyne co będzie wystawało to pedały. Szkoda, że te się akurat nie składają, no ale w minutę je odkręcicie. Złożenie jest banalnym wręcz procesem. Tutaj na filmie widzicie moją pierwszą próbę z modelem Engine. Widać, że idzie to tak, jak można się spodziewać na pierwszy raz. O stopce też zapomniałem, ale mimo tego dosłownie momencik i kanapka już złożona. No i oczywiście kierownica i już mamy rower, który zmieściłby się do bagażnika nawet i Deutico. Za to rozłożenie jest jeszcze łatwiejsze. Kierownica, pstryk i odciągnięcie roweru, do tego zamknięcie napięcia i już można jechać. Istna bajka i zajmuje to dosłownie kilka sekund. W kompleksowym materiale nie może zabraknąć omówienia tematu hamulców, a o tych mogę powiedzieć tyle, że są cholernie dobre. Oba dostały po dwie 180 mm tarcze. Hydraulika zamiast linek oznacza rewelacyjną modulację. Czujecie pod palcem moment, w którym klocki dotykają tarczy i dozujecie siłę jak pedałem hamulca w aucie. Przedniego nigdy nie zacisnąłem do końca, bo nawet z tak grubaśnymi oponami skończyłoby się to zablokowaniem koła. Za to światło stopu niejednego tu zaskoczy, bo niby jest i działa, ale czasem nie działa.
Początkowo odniosłem wrażenie, że jest jakieś rąbnięte, bo raz się zapala, a raz nie. Chyba każdy uznałby to za jakiś bubel, lecz moi drodzy, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że stop nie reaguje zero-jedynkowo na wciśnięcie klamki. Wbudowany akcelerometr ciągle mierzy prędkość i zapala światło tylko wtedy, gdy faktycznie spowalniacie. Jeśli zjeżdżacie z góry na lekko wciśniętym hamulcu, ale przecież utrzymujecie stałą prędkość, światło się wcale nie zaświeci. A jak widzicie na tym nagraniu w lesie, podczas podjazdu pod górkę, światło nagle się zapala. I to nie dlatego, że wciśnięty został hamulec, ale dlatego, że rower fizycznie zwolnił na podjeździe. Genialne, prawda? Jeśli też tak uważacie, no to dajcie znać w komentarzu. Z kolei co do testów hamowania, to nie bawiłem się w jakieś super dokładne pomiary, no bo przecież wiele zależy od wprawy, pewności siebie i przede wszystkim wagi jadącego. 60-kilogramowa osoba będzie miała sporo krótszy dystans niż ktoś ważący ponad 100. Pewne jest to, że szersza opona Engine ma większą przyczepność, ale i ta 3-calowa z L20 klei się niesamowicie. Testując Engine z 25 km na godzinę, zacisnąłem klamki przed znakiem. Zablokowałem tylne koło, a odległość hamowania wyniosła jakieś 2,5 długości roweru. W teście L20 droga hamowania jest krótsza, zapewne dlatego, że nie żałowałem przedniego hamulca. Zacisnąłem go tak mocno, że aż podniosło mi tył roweru. To dowodzi, jak potężne są te hamulce. Rada na co dzień: dozujcie z wyczuciem, zwłaszcza na mokrym. Wasze fizyczne bezpieczeństwo to jedno, ale co z bezpieczeństwem samego roweru? Co jeśli sprzęt stojący pod sklepem spodoba się też jakiemuś przypadkowemu przechodniowi? Najbardziej podstawową obroną przed chęcią nieautoryzowanego przywłaszczenia jest oczywiście zapięcie. Linki do kilku ciekawych w różnych cenach pozostawiam w opisie tego filmu. Lecz jak wszyscy wiemy, nie ma takiego metalu ani zamka, którego nie da się przeciąć czy otworzyć. Dlatego wszyscy ci, którzy nie robili żadnego researchu przed włączeniem tego filmu, padną zaraz na kolana z niedowierzania. To, co widzieliście tutaj w ramach obydwu modeli, takie coś, co czasem mrugano na czerwono, to wbudowany lokalizator GPS. Tak, dobrze słyszeliście. Tak dość łopatologicznie to tłumacząc, to w ramie siedzi karta eSIM, przez którą rower czyta pozycję z satelitów i melduje ją przez sieć 4G prosto do Twojej aplikacji. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie od lokalizatorów typu AirTag, które potrzebują cudzych smartfonów z włączoną opcją dzielenia się lokalizacją w pobliżu. Czy to działa? Spójrzmy. Dzięki GPS-owi oczywiście łatwo jest znaleźć rower. Widzimy miejsce, gdzie się znajdujemy, tutaj na mapie. Widzimy, gdzie jest rower. Rower oczywiście jest wyłączony, ten moduł GPS działa cały czas, no nie bierze dużo prądu, bo bateria jest gigantyczna. Widzimy, że wychodzimy za rogu, no i tam się znajduje rower. Tutaj oczywiście pokazałem Wam, jak to działa, będąc jakieś 100 metrów od roweru, ale bez obawy, możecie być nawet na innym kontynencie, nie robi to żadnej różnicy. Co zabawne, rower da się nawet odblokować i zablokować zdalnie przez sieć 4G. Widzicie to w aplikacji? Jestem z dala od roweru. Pokazuję tutaj disconnect, czyli że brak połączenia Bluetooth, a jednak mogę odblokować rower. Świateł czy trybów wspomagania nie przełączę, w tym celu musiałbym być blisko roweru, ale mogę go z powrotem wyłączyć i zablokować. Chyba każdy się zgodzi, że jest to super rozwiązanie, ale nie wszystko złoto, co się świeci. GPS działa na otwartym terenie. W piwnicy już nie bardzo. Całe szczęście w aplikacji będziecie widzieć ostatnią pozycję, w której znajdował się rower i jeśli ktoś go zwinął i trzyma na swojej działce czy w domu jednorodzinnym, to przypuszczam, że mając taki dowód w postaci ostatniej pozycji, policja mogłaby Wam tutaj zaasystować. Lecz jeśli złodziej zabrał rower do wielopoziomowego bloku, to może być trudno ustalić, w którym dokładnie mieszkaniu ten rower się aktualnie znajduje. No, chyba że policja zna już kogoś z bogatą kartoteką w tym bloku, a jak nie, to chyba pozostaje czekać, aż ktoś z nim wyjdzie albo złapać delikwenta w innym miejscu. I choć jest to dość słaby scenariusz, to lepszy taki niż w ogóle nie wiedzieć, co się stało i gdzie znajduje się nasza własność. Drugą wadą jest cena rocznego abonamentu tej usługi. W końcu rower nieustannie 24 godziny na dobę ma włączoną transmisję danych komórkowych i tę usługę świadczą lokalni operatorzy. Oczywiście Engwave w tym pośredniczy i ma dogadane kontrakty bez względu na to, gdzie się znajdujecie.
Nim zrobi się Wam przykro, powiem, że koszt pierwszego roku producent bierze w pełni na siebie. Ten darmowy rok liczony jest dokładnie od momentu pierwszej rejestracji roweru w aplikacji. Tak, nie musiałem nic płacić i jak widzicie, mam usługę ważną od 19 czerwca 2026 do 19 czerwca 2027 roku, bo właśnie wtedy aktywowałem obydwa jednoślady. Jeśli po tym czasie uznacie, że usługa się Wam podoba i zechcecie ją przedłużyć, to ta kosztuje 39 euro rocznie. Czy to dużo, czy mało? No to tak naprawdę zależy od Was. Z jednej strony, w razie gdyby faktycznie doszło do kradzieży, daje Wam to opcję namierzenia jednośladu, ale taka usługa może się też przydać, gdyby rower był używany przez dziecko. Po prostu zamiast wydzwaniać i się martwić, możecie sprawdzić, gdzie znajduje się aktualnie rower. Nawet jeśli Wasz partner czy małżonek jeździ rowerem do pracy, to co w razie, i tu odpukać w niemalowane, wypadku drogowego. Wtedy te 14 zł miesięcznie za sam spokój ducha może być tego warte. Niepodważalnym faktem jest to, że GPS przed samą kradzieżą oczywiście bezpośrednio nikogo nie chroni, ale alarm i kod odblokowania już raczej tak. Przynajmniej powinien, bo niestety muszę przyznać, że alarm w obydwu rowerach to raczej nie urywa. Sami zobaczcie na to nagranie. Widzimy, że w tym momencie rower jest włączony. Mogę przycisnąć przycisk lock, czyli już widzimy, że się w tym momencie wyłączył. I alarm też jest uzbrojony, ponieważ jeżeli wejdziemy do ustawień aplikacji, tutaj widzimy informację, że Auto Unlock w tym momencie specjalnie dezaktywowałem i Movement Alarm After Locking, czyli będzie alarm po tym, jak go dotkniemy. Oddalę telefon i zobaczycie, że spróbuję go przestawić i co będzie wtedy. Był sygnał dźwiękowy, tu mrugało czerwone światełko, natomiast na telefon dostaliśmy powiadomienie mówiące o tym, że Twój e-bike został wykryty ruch, tak więc sprawdź, co się z nim dzieje natychmiast. Taki pojedynczy sygnał dźwiękowy oczywiście na nikim nie zrobi specjalnego wrażenia, żeby zostawić rower w spokoju. Oczywiście mamy to powiadomienie na telefon, mamy nawigację, mamy GPS, ale w tym momencie jeszcze możemy tutaj nadać hasło do odblokowania. Możemy zmienić, możemy wyłączyć. Powiedzmy, że nadamy hasło, proste hasło, wciskamy Done i hasło zostało nadane. Zobaczymy po wyłączeniu i włączeniu, co się będzie działo, jak to się wpisuje w takim razie. Tak, dokładnie, widzicie, rower nigdzie nie pojedzie, nic nie zmienimy, dopóki nie wpiszemy hasła. Hasło się wpisuje do plusikiem. Literka I to jest następne. 1, 2, 3, 4. No i dopiero w tym momencie będziemy w stanie uruchomić sprzęt. Tak więc na wypadek jakiejś kradzieży warto sobie jednak ustawić. Wpisywanie kodu może i wydaje się upierdliwe, ale w aplikacji możecie zaznaczyć, aby nie był on wymagany, gdy jesteście w zasięgu Bluetooth, więc ma to sens. To już moim zdaniem ogromny plus, a opcja ta daje Wam potężną dodatkową warstwę ochrony, bowiem nie ma opcji, aby złodziej sam odwiązał go od Waszego konta czy zresetował hasło. Z informacji od użytkowników i supportu Ngway wynika, że do wyczyszczenia modułu GPS oraz zdjęcia blokady producent wymaga oryginalnego dowodu zakupu. Dopóki złodziej nie ukradnie Wam roweru wraz z fakturą, to ten staje się cegłą z wbudowanym lokalizatorem GPS, którego nie da się legalnie ani bezpiecznie odsprzedać, ani nawet powiązać z aplikacją na nowym telefonie. To wszystko sprawia, że kradzież tego roweru jest nie tylko bardzo trudna, ale wręcz bezsensowna. Złodziej ani go nie uruchomi, ani nie sprzeda, a przez wbudowany GPS może nim jeździć co najwyżej sam w piwnicy. Jest to absolutna bajka, więc pewnie teraz chętniej będziecie zostawiać go pod sklepem, pracą czy blokiem, ale zostawiony pod chmurką sprzęt będzie się kurzył, brudził i moknął. Dlatego w opisie filmu zostawiłem link do czegoś, co sam uznałem wręcz za niezbędne. To wodoodporny, nylonowy pokrowiec z paskami ściągającymi, który doskonale chroni jeden lub nawet dwa rowery jednocześnie przed miejskim, klejącym się kurzem, deszczem i wiatrem. Dzięki temu poza sezonem mogę spokojnie trzymać złożone maszyny na balkonie, gdzie nikomu nie przeszkadzają. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Baterię na ten czas warto wyjąć. Na początku tego materiału prosiłem Was o napisanie w komentarzu, który z tych dwóch modeli najbardziej do Was przemawia. Zastanawiam się, czy do tej pory zdążyliście zmienić zdanie, czy może jednak wahacie się jeszcze bardziej.
nawet jeśli macie już swojego faworyta, to proszę zostańcie jeszcze ze mną na chwilę i pozwólcie, że przedstawię Wam swój punkt widzenia, bo choć tym materiałem chciałem Wam przedstawić obraz obydwu modeli tak bardzo jak to tylko możliwe, to najlepszym sposobem oceny jest siedzenie własną pupą po kilkanaście godzin na każdym z nich i obawiam się, że jednego mogę polecić dużo bardziej niż drugiego. Wcześniej ode mnie usłyszeliście, że Engine Pro 3.0 Boost mi się po prostu nie podoba, przynajmniej wizualnie. Agresywny wygląd ramy i mega grubaśne opony w moich oczach to po prostu lekka przesada. Do tego wysoki przekrok jest dużo mniej wygodny niż to, co oferuje dużo bardziej zgrabny model L20, ale to właśnie model Engine według mnie wygrywa to zestawienie i to właśnie go poleciłbym absolutnie każdemu, kto spełnia minimalny wymóg 165 cm wzrostu. Dlaczego? No cóż, to proste. Ten rower jest wygodniejszy do jazdy. Pozycja na nim po prostu dużo bardziej mi pasuje. Szerokie opony i lepsze zawieszenie zauważalnie zwiększają komfort, a dzięki silnikowi w piaście nie obawiam się, że zerwę łańcuch czy szybko zmielę zębatki. Po jeździe nim sam fakt, że nie pasuje mi on z wyglądu, totalnie przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Zabawne jest to, że mojemu synowi nie zdradzałem swoich subiektywnych odczuć, ale też sam powiedział, że model Engine wygląda przesadnie i na początku wcale mu się też nie podobał. Pomimo tego wybraliśmy się tymi rowerami na 25-kilometrową przejażdżkę. Tu nagranie po 20 km i nie widać, aby był on zmęczony czy znudzony. Stwierdził, że rower jest super i dużo lepiej się nim jeździ niż sam początkowo zakładał. Wiem, że nie każdy zechce się zgodzić z moją opinią, ale ta brzmi tak, że nawet jeśli szukacie dwóch rowerów dla pary, to początkowe założenie, że model Engine będzie dla niego najlepszy, a L20 dla niej, może wcale nie być trafione. Odważnie powiem, że nawet dla kobiety, przynajmniej takiej, która spełnia ten wymóg wzrostu, to właśnie Engine też będzie lepszym wyborem. Wiem, że wygląda on wulgarnie i może się początkowo nie podobać wszystkim kobietom, ale w błękicie pasuje i jemu, i jej, a komfort tych szerokich opon i lepszego zawieszenia przebija to, jak ten rower wygląda. Naprawdę, jeżdżąc na nim, kompletnie przestanie mieć to jakiekolwiek znaczenie. Cena obydwu, przynajmniej na ten moment, jest identyczna. Co więcej, w opisie znajdziecie też kupon zniżkowy, który pozwoli Wam zaoszczędzić 10%, czyli realnie nawet jakieś 700 zł na każdej zakupionej sztuce. Gdybyście się skusili, to moim zdaniem te pieniądze warto wydać na paliwo, aby zabrać te rowery w góry czy nad morze. W sumie zostanie też na zakup sensownego zapięcia i nawet kilkuletnie przedłużenie usługi lokalizacji jednośladów. W ogóle warto też dodać, że obydwa rowery przyszły do mnie z Warszawy i choć sam mieszkam w Irlandii, to dostałem je w jakieś 4 dni od złożenia zamówienia. No ale co z modelem L23.0 Pro? To, że model Engine według mnie jest po prostu lepszym wyborem, nie zmienia faktu, że ten też daje radę. Jest w końcu mocniejszy, ma silnik centralny, który ma swoje zalety, no ale też wady, o których wspomniałem wcześniej. Jeśli masz poniżej 165 cm wzrostu, możesz czuć, że nie masz innego wyboru. No ale czym byłby Wasz ulubiony, na pewno subskrybowany kanał Techmania HD, gdyby nie dał Wam jakiejś świetnej alternatywy? Dlatego jeśli niski przekrok i sama sylwetka modelu L23.0 Pro wciąż jest dla Ciebie ważniejsza, ale silnik centralny Cię jakoś nie przekonuje, to zamiast tego wybierz model L23.0 Boost. To jest niemal to samo, ale z silnikiem w piaście. Tak, dedykowany film na temat tego modelu znajduje się już na moim kanale. Link w Twoim prawym górnym rogu lub w opisie poniżej. Sumienie jednak przyznam, że nie jest on tak mocny jak wersja Pro. Nie ma też GPS-u i bateria też jest odrobinę mniejsza, ale za to jest on tańszy o jakieś 1200 zł. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie lajka i komentarz, bo to naprawdę pomaga takiemu kanałowi jak mój. Zajrzyjcie też na moją stronę www.techmaniachd.pl, gdzie dzięki intuicyjnemu menu łatwo znajdziecie kolejne materiały. Do zobaczenia w następnym. Hej!